Dzień dobry, dzisiaj drugi odcinek o Garbusie, czyli tak, projekt będzie realizowany. Mamy zielone światło od właściciela. Dzisiejszy odcinek, pozwolę sobie trochę postękać. Dzisiejszy odcinek zaczynamy pierwszą naprawę. Będziemy robić furtki. Jak widzicie, jest ciężko. Niektóre elementy, szczególnie te, które są częściowo gumowe, nie wychodzą w całości. To, co powinno być chromowane, jakby listwy aluminiowe, są utlenione, aluminium oksyduje. Więc tu mamy jeden kawałek, tu mamy drugi kawałek, to powinien być wszystko jeden kawałek, więc to wszystko raczej się nie nadaje do ponownego użytku. Ale wczoraj w trakcie rozmowy z właścicielem samochodu i tak mówił, że wszystkie chromy, wszystkie listwy da się dokupić, a ten samochód i tak ma nieoryginalne. Zresztą widać tutaj, że były jakieś listwy i ktoś je zdjął i zamontował inne, które niekoniecznie pasują, więc są dwa komplety dziur w drzwiach i też będzie to coś w rodzaju do konsultacji. Najpierw potrzebuję listwę, żeby wiedzieć, które dziury zostawić, a które nie, przed malowaniem, przed dalszą obróbką jakby wszystkiego. Na razie muszę zdjąć dół drzwi, dolne poszycie, ponieważ tu mam panel naprawczy. To jest dolny panel drzwi, panel zewnętrzny. Jego się przykłada, jest tutaj wygnieciony od razu, więc to będzie spawane na zakładkę, co sprawia, że spawanie jest bardzo łatwe. Blacha tak nie faluje podczas spawania. Do tego się bardzo nie przegrzewa. Cały ten panel oczywiście tutaj zeszlifuję do gołej blachy i pomaluję podkładem, przez który można spawać. W tej chwili używam Bodywork Primera od Nowola z serii 4 Classic Cars i to przyjdzie tu. Tak jak tutaj na załączonym obrazku widać, cała korozja, która jest na drzwiach od spodu, zostaje usunięta dzięki temu panelowi.
Torebka męska, model 68 Garbus. Chciałem sobie zażartować, że może by tak to wszystko skleić szpachlą i powiedzieć, że zrobione, ale później powiedziałem, że takich rzeczy się w tym warsztacie nie robi. Tak samo jak nie malujemy tutaj samochodów wałkiem, co ostatnio jest niestety modne. Że każdy robi co lubi, nie? My nie jesteśmy leserami. Także co chciałem powiedzieć, nie wiem. W tej chwili za dużo tu już zrobić nie mogę przy tych drzwiach bez wewnętrznej reparaturki. Wezmę te drugie, doprowadzę je do tego samego stanu co te, plus wyciągnę te reparaturki, przeszlifuję je i pomaluję podkładem tam, gdzie będą spawane, tak żebym później już mógł tylko je przyłożyć i spawać. Minęło parę tygodni i wracam do Garbusa. Zresztą może widzicie po różnicy w moim ubiorze. Nie jestem ubrany już w letnie ubrania, tylko w pełna zima. Mamy reparaturki do Garbusa, tak żeby nie trzeba było za dużo klepać, za dużo różnych rzeczy robić.
Reparaturki będziemy montować i w zasadzie to tyle, co jest do powiedzenia. No, wycinam całość, spawam całość, nie martwię się tym, że tyle oryginału by jeszcze można było zostawić, bo to nie ma sensu. I tyle, co mam do powiedzenia. Tu widać, jakie kolory były wcześniej tych drzwi. Zaczynamy od takiego, nie wiem, żółtego, beżowego i tu nawet widać taką linię jakąś namalowaną. Po czym przyszła szpachla. Na szpachlę przyszedł kolor zielony. Na zielony przyszedł podkład i na podkład przyszedł chyba trochę szpachli. Tu lepiej widać. Mamy taki inny żółty, szpachla, zielony, biały, taki szary też w sumie. No to pewnie jakiś grubszy podkład wypełniający czy coś.
i czerwony. Albo samochód miał 3 różne kolory, albo te drzwi były na 3 różnych samochodach. Albo coś pomiędzy. No dobra, to trzeba powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mam coś do powiedzenia wszystkim, którzy twierdzą, że nie mam tu warunków do malowania i nie powinienem był tego robić. Wiem. Teraz jeszcze opowiem Wam, dlaczego to zrobiłem. Skończyłem robić blacharkę tych drzwi. Czy wyszła idealnie? Oczywiście, że nie. Ja jestem dalej amatorem, dalej się uczę i dalej próbuję cały czas. I nie twierdzę, że to wszystko będzie idealne. Drzwi miały już mnóstwo szpachli na sobie, którą całą zdarłem, bo wiedziałem, że dokładając trochę więcej, nic pozytywnego się z tego nie zrobi, bo będzie po prostu zawiasy może nie wytrzymają. Druga sprawa to po zdjęciu tej szpachli znalazłem dziury pod spodem. Musiałem wyciąć jeszcze z jednych z drzwi kierowcy, z lewych. Musiałem wyciąć kawałek, wstawić, no i później pomalować. Warunki są tragiczne, jeżeli chodzi o malowanie. Jest zdecydowanie za zimno, żeby to robić, natomiast ciepło będzie dopiero na wiosnę i to będą dopiero na wiosnę, czyli za parę miesięcy będą odpowiednie warunki temperaturowe, żeby tu to zrobić. Do tego czasu całe poszycie tych drzwi byłoby znów całe w rdzy. Więc na chwilę obecną po prostu w ramach zabezpieczenia pomalowałem je podkładem, natomiast one wymagają szpachlowania, więc no jest jeszcze dużo pracy przy tych drzwiach. Odcinek skończę na tym, że mamy pospawane drzwi, podkład jest zrobiony do wyszlifowania porządnego i ponownego położenia ten podkład, po czym będzie odcinek ze szpachlowania na pewno tych drzwi, natomiast prawdopodobnie jak już będą na samochodzie, więc do tego czasu do tego momentu mam czas, żeby zająć się blacharką ramy, czy jak to tam nazwać, i karoserii. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu i widzimy się w następnym odcinku. Hej!